na skraju małego miasteczka. Dziś zabieram Was do Szwecji, kraju niesamowitej natury i dzikiej przyrody. Wybierzemy się na prawdziwie skandynawską wyprawę na ryby, podzielę się z Wami lokalnymi ciekawostkami i pokażę Wam, dlaczego Szwecja jest mi tak bliska. I mam nadzieję, że poprzez ten film poznacie ją lepiej i poczujecie jej klimat. Zapraszam do oglądania. Magia. Podróż rozpoczęliśmy w Gdyni, gdzie wieczorem wjechaliśmy na prom. Na naszą szwedzką wyprawę pojechaliśmy w 5 osób. Ja, Tomasz, mój tata, Marek i Wojtek. Wypłynęliśmy z Gdyni o 19:30 wieczorem i wczesnym rankiem wstaliśmy, by zobaczyć wschód słońca. I już wkrótce zobaczyliśmy pierwsze szwedzkie wysepki. Dopłynęliśmy do Karlskrony, około 8 rano zjechaliśmy ze statku i ruszyliśmy w stronę jeziora Sommen. Godzinę później, 98 km dalej, zjechaliśmy na parking rozprostować kości. I myślę, że jest całkiem ładnie. Jak jest? Nóżki wyprostowane. I w końcu dojechaliśmy. No i jak jest? Zajebiście. Dużo bardziej mi się podoba niż tam. Mam po prostu 15/10 radości. Tutaj jest domek numer 1, gdzie mieszka tata i Wojtek. Tu gdzieś za tymi drzewami jest nasza pralnia i sauna. A tu jest domek numer 2, gdzie mieszkamy ja, Tomek i tata Tomka. Proszę Państwa, sobota. Dojechaliśmy. Misja zakończona sukcesem. W domku za mną mieszka tata i Wojtek. A ja idę do naszego domku. Domki na wynajem w Szwecji, tak zwane stugor, są urządzone w podobnym stylu. Wnętrza są drewniane i przepiękne w swojej prostocie. Mamy tu wszystko, czego potrzebujemy. Pachnie tu niezwykle pięknie drewnem i często jest do dyspozycji kominek. Zobaczmy resztę naszych tymczasowych włości. Stary wychodek. Możemy jarać do bólu, nie? O, że pralka. Jest 8 rano. Tam jest tata Tomka. Mój tata był przed chwilą tu na pomoście. Ale najważniejsze jest, że ja szepczę. A zobaczcie, jak to jest cicho. Taką fajną rzecz wczoraj powiedzieli. W różnych czasach, w sensie w różnych momentach. I mój tata, i tata Tomka. Że tak naprawdę to nawet nie potrzeba tu łapać ryb. Tu potrzeba tak po prostu nic. Tak sobie posiedzieć w tej naturze jest tak niewiarygodnie cicho. Myślę, że uda nam się tu odpocząć. Bo to jest zatoka, tutaj jest płytko i tutaj w ogóle jest bardzo płytko, ale to jest fajna zatoka, bo tu jest 24 metry, tu jest 14, a tu jest 3,5. I tu jest taki blat 14 metrów. Aha.
A tutaj zaraz będzie wyspa, tylko ja nie widzę. To są dwie wysepki. Nie, to Nie, to jest kawałek tego półwyspu. Albo tej wyspy. Tutaj, tu jest wyspa. No. W Szwecji natura zachwyca na każdym kroku. Dziewicze lasy, przejrzyste jeziora to miejsce, gdzie można naprawdę odpocząć i połączyć się z przyrodą. W Szwecji jest ponad 100 000 jezior. Nic dziwnego, że to raj dla wędkarzy, ale nie tylko. Dla nas samo pływanie łódką i podziwianie przyrody było radością totalną. Szwecja ma w ogóle jedno z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony przyrody. Wszystko po to, by utrzymać ten naturalny skarb. Ta konkretna miejscówka jest znana mojemu tacie od bardzo dawna. Chodźcie do środka drugiego domku, aby podejrzeć, jak wędkarze szykują sprzęt na przygody. Pokaż mi, jak ty podwójnie to zakładasz. Znaczy wiążesz tą pętelkę. Pokaż mi. No przecież węzeł chirurgiczny to się Ale nie, czekaj, no powiem. Nie wiem czemu. Dobra, masz pętelkę. Pętelka nie może być za mała, bo teraz przekładasz ją przez ten... Włożyłem i teraz robię coś takiego, że przekładam wszystko przez tą pętelkę. Wracam tutaj i ściągam. Może być. No, wszystko jedno, jest obojętne. Jak ma być ryba, to i tak będzie. O, fajnie. 5 sztuk już takich złapałem. Jakie dzisiaj wędkarskie sukcesy? 0. Jak zero. Parę szprotek A tak na serio? i linek. Półtoraki. I Marku, gratulujemy. Ja co prawda mam 5% udziału. Panie, masz pan rybę na wędkę. Takiego lina tutaj. Gdybyście się zastanawiali, co ja łowię, moje łowienie ryb jest w iście wegańskim stylu. No oczywiście przyniosła bez rurki. A wlew? Maria. A wlew? Dobra, dawaj i zasuwaj. Oczywiście nasza rezerwacja obejmowała również łódki, choć silniki musieliśmy przywieźć z Polski. Tu jest przód, tył. O, Przód, tył. Do dobrej zabawy, chłopaki! Będziecie się bawić dobrze i uważać na siebie? Dobra. Zerwał taki duży, wszystko mi porwał. Z blachą poszedł. O tu przy pomoście. No tak. Rzuciłem parę razy na małą blaszkę. I wiesz, ale taki duży porwał mi cały zestaw. Poszedł. Dla mnie największą frajdę sprawiało samo pływanie łódką po okolicy. A trzeba przyznać, że jezioro Sommen jest wyjątkowe. Jego nieregularny kształt oraz liczne zatoki i ponad 300 wysp dodają uroku i czynią je jednym z najbardziej malowniczych jezior w południowej Szwecji. Mierzy około 130 km², a jeżeli chodzi o głębokość, Sommen jest stosunkowo głębokim jeziorem. Jego maksymalna głębokość wynosi około 60 metrów, co jest imponujące w porównaniu z innymi jeziorami w regionie. Ze względu na swoje wyjątkowe położenie i dbałość o środowisko, woda w jeziorze jest na tyle czysta, że można ją pić bezpośrednio.
Fantastycznie! Według lokalnych legend jezioro Sommen powstało dzięki olbrzymce o imieniu Sommengumma. Historia mówi, że kiedy Sommengumma wpadła w złość, zaczęła drapać i kopać ziemię, co doprowadziło do powstania jeziora oraz jego licznych wysp. Do dziś mówi się, że jezioro jest duchowo żywe i można poczuć energię tego miejsca. Biały wieloryb! Szykuj mój harpun! Na skraju małego miasteczka znajdował się stary, zapuszczony ogród. W ogrodzie stał stary dom, a w domu tym mieszkała Pipi Pończuszanka. Miała 9 lat i mieszkała zupełnie sama. Nie miała ani mamusi, ani tatusia i dlatego nie było nikogo, kto mógłby jej mówić, żeby szła spać właśnie wtedy, kiedy bawiła się w najlepsze. I nikogo, kto zmuszałby ją do picia tranu, skoro wolała cukierki. Zrobimy sobie taki mały kącik faktów tutaj. W 1979 roku Szwecja jako pierwszy kraj zakazała bicia dzieci. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale myślę, że 1979 to jest strasznie późno. Również Szwecja w 1959 roku, a konkretnie firma Volvo, wprowadziła pasy bezpieczeństwa w samochodzie. W ogóle Szwecja to jest kraj wynalazców. Stąd pochodzi Nagroda Nobla. No i wiadomo, sam pan Nobel. Ze smakołyków i ciekawostek. Wczoraj mój tata miał imieniny i kupiliśmy mu ciasto Grön Princess, czyli zielona księżniczka. I to jest ciasto, które ma biszkopty, warstwę dżemiku, jest takim tortem opatulonym warstwą zielonego marcepanu. Było to naprawdę pyszne. Za co ja lubię Szwecję, to to, że ponad 60% kraju jest pokryta przez lasy i naturę. Nie ma tu religijności takiej, wiecie, jak w Polsce, że kościoły co chwila i w ogóle, tylko cała duchowość Szwedów to jest to połączenie z naturą i życie w naturze. To może zabiorą was do lasu. W Szwecji obowiązuje unikalne prawo zwane Allemansrätten. Prawo do swobodnego dostępu do przyrody. Pozwala ono każdemu na swobodne wędrowanie, biwakowanie i zbieranie owoców czy grzybów w lasach, bez pytania o pozwolenie właściciela terenu, o ile zachowuje się szacunek wobec przyrody. Chodzę po tym lesie, cisza, spokój. Zapadam się co i róż w mech, więc ciężko się nagrywa, bo muszę patrzeć pod nogi, ale pod nogami mam również jagody. Proszę Państwa, dary lasu. To mi się wydaje, że są boróweczki i jagody. Ups. Magia szwedzkiego lasu. To jest coś niesamowitego. Piękny taki. No. U nas tak jest w rezerwatach. Mówię, że szkoda, że nie możesz zapachu nagrać. Przepraszam, a co tutaj się dzieje? O, proszę. Jaka kolekcja. To ja proponuję, mogę tak zrobić i wrzucisz tutaj do tego. Tu. O, Do sweterka. Będę twoim koszyczkiem.
A to jest, proszę Państwa, chrobotek reniferowy. Porost, który występuje tylko w super czystym powietrzu i który super mi się kojarzy z dzieciństwem i moimi czasami w Szwecji. Jest dzisiaj 27 stopni, więc super cieplutko i ostatni dzień lata. Jestem w środku domku taty i Wojtka. I sobie pomyślałam, 27 stopni, ostatni dzień lata w tym roku, podejrzewam, że może by tak spróbować zanurzyć do jeziora? No rób klub. No robię. Tak jest, kapitanie. No tu jest naprawdę. Dużo tak pieści. I tak właśnie spokojnie mijały nam te dni. Na obcowaniu z jeziorem, przy jeziorze, na jeziorze i oczywiście wszyscy razem. Pogoda była niczym w ciepłe, słoneczne lato, ale i bywała jesiennie deszczowa. Choć każde z nas robiło swoje rzeczy, wybierając to, co dla niego najlepsze w danej chwili, to i tak spotkaliśmy się zawsze na wspólnym gotowaniu i jedzeniu. Ciężko opisać słowami, jak bardzo Szwecja mnie zachwyca, jak pyszna jest tu woda z kranu, jak głęboko ta cisza relaksuje, a powietrze, mam wrażenie, że po prostu smakuje. To jest uczucie, które jest dla mnie nieporównywalne do żadnego innego kraju. To jest dla mnie właśnie Szwecja. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się oddać ten skandynawski klimat i podzielić nim z Wami.